Przygotuj się na podróż do serca Alp, by odkryć niesamowite cuda natury. W dzisiejszym odcinku zabiorę Cię w podróż po najpiękniejszych jeziorach, które udało mi się odwiedzić we Włoszech. To tu zielone lasy oraz błękitne wody spotykają się w asyście majestatycznych gór. Czekają Cię zatem dzisiaj zapierające dech w piersiach widoki i niesamowite krajobrazy, które pozostaną na długo w Twojej pamięci. Zaczynamy od mocnego uderzenia. Jezioro Garda. To zbiornik słodkiej wody o powierzchni 370 km2, położony w północnych Włoszech, w połowie drogi między Wenecją a Mediolanem. Ilość słodkiej wody w Gardzie wynosi aż 49 km3, co w przybliżeniu zapewniłoby rezerwę wody dla Polski na około 30 do 35 lat. Jezioro Garda ma długość przekraczającą 50 km, a jego głębokość wynosi powyżej 200 metrów. Ba, w okolicach miejscowości Tignale i Castelletto nawet 346 metrów. Najlepiej wybrać się tam w maju, gdy na najwyższych szczytach otaczających północną część jeziora leży jeszcze trochę śniegu, a jezioro w godzinach porannych daje często prawdziwy spektakl. Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, to polecam odwiedzić malownicze miasteczka nadbrzeżne, takie jak Riva del Garda, Sirmione, Arco czy też Torbole. Riva del Garda to najpiękniejsze miasto nad jeziorem, pełne pałaców, alei i idealnie wypielęgnowanych skwerów. Bardzo przypomina mi kubańskie klimaty. Sirmione z kolei położone jest na półwyspie na południowym krańcu jeziora. Słynie z pięknych rzymskich ruin, m.in. z zamku na wodzie z XVIII wieku oraz gorących źródeł, które według legendy miały uzdrawiające właściwości. Arco zaś to miejsce, które szczyci się ruinami zamku na wysokiej skale oraz darmowym muzeum kawy, w którym można obejrzeć fascynujące eksponaty. Torbole sul Garda to z kolei miasteczko szczególnie bliskie memu sercu, ponieważ było moją bazą wypadową podczas biegu Garda Trentino Trail. Słynie ono przede wszystkim z najlepszych w regionie warunków dla miłośników windsurfingu, ale także z pięknych budynków, urokliwej przystani. Jeśli odwiedzicie Torbole, nie udawajcie się za nic w świecie na spacer brzegiem rzeki Sarka, bo zatracicie się między winnicami i nie będziecie chcieli wracać. A jeżeli już nabierzecie ochoty na powrót, warto, żebyście posilili się na drogę w lokalnej pizzerii, gdzie można zjeść doskonały posiłek w bardzo dobrej cenie. Będąc nad jeziorem Garda, nie można zapomnieć również o Monte Altissimo di Nago. Jest to najwyższy szczyt pasma górskiego Monte Baldo, a gdy już wejdziecie na niego, to będziecie mogli podziwiać piękną panoramę na jezioro i uprawiać paralotniarstwo. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do tego momentu filmu. Na potwierdzenie zostawcie pod filmem komentarz "Idę w góry". A tymczasem w kolejnym punkcie naszej podróży odkrywamy piękno Lago di Ledro. To wspaniałe jezioro znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od miasteczka Riva del Garda i jest doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych i pieszych wędrówek. Lago di Ledro to duże i piękne jezioro, które położone jest wyżej niż Garda na wysokości 655 metrów nad poziomem morza. Jego powierzchnia to około 2,2 km2, a maksymalna głębokość to 48 metrów. Co najbardziej zachwyca w tym jeziorze? Zdecydowanie jego błękitna woda i piękny krajobraz. Jest ono uznawane za jedno z najczystszych włoskich jezior. W czasie I wojny światowej na południowym brzegu jeziora toczyły się walki między wojskami włoskimi i austro-węgierskimi. W niedalekiej miejscowości Bezzecca Garibaldi dowodził włoskimi oddziałami, które pokonały austriackie wojska. Wokół jeziora znajdują się też szlaki turystyczne i są idealne dla miłośników pieszych wycieczek i rowerowych przejażdżek. To miejsce wydaje się być doskonałym na letni wypoczynek, ponieważ panuje tam kojąca atmosfera. Prawdziwym hitem jest trasa biegnąca wokół jeziora. Ma ona około 10 km i jest łatwa oraz przyjemna. Nadaje się dla osób ze słabą kondycją i dzieci. Widoki na trasie są niezapomniane, z dzikimi plażami, pomostami i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Trasa wiedzie przez klimatyczne wioski, takie jak Molina di Ledro czy Mezzalacco. To miejsce z pewnością warto odwiedzić, ponieważ trasa wokół Lago di Ledro to obowiązkowy punkt dla każdego. Lago di Braies to kolejne piękne włoskie jezioro położone w majestatycznych Dolomitach. Zachwyca ono turystów swoim malowniczym krajobrazem. Znajduje się na wysokości 1496 metrów nad poziomem morza i ma powierzchnię około 31 hektarów. Jego głębokość zaś dochodzi do 36 metrów. Do jeziora można dojechać samochodem, a parking znajduje się kilkaset metrów od jego brzegu. Lago di Braies jest powszechnie nazywane perłą Dolomitów ze względu na swoje piękno i wyjątkowy urok. Krystalicznie czysta woda przyciąga turystów z całego świata. Wokół jeziora rozciągają się piękne góry i lasy. To wszystko czyni je idealnym miejscem na spacery i wędrówki. Historia jeziora Braies związana jest z II wojną światową i była niestety tragiczna. W 1945 roku oddziały SS dokonały masakry kilkuset jeńców wojennych i cywilów w okolicy jeziora.
Pozostali jeńcy zostali przetransportowani do obozu koncentracyjnego. Mimo tragicznej przeszłości, Lago di Braies oferuje turystom wiele atrakcji. Uroki tego miejsca można odkrywać również z pokładu łódki bądź kajaku. Po lewej stronie od początku szlaku znajduje się drewniany budynek osadzony na palach w wodzie. Można tutaj wynająć sprzęt. Kąpiel i pływanie w jeziorze to dozwolone atrakcje. W okresie letnim można spotkać tu pasące się krowy, co dodaje uroku temu malowniczemu miejscu. Lago di Braies to jednak miejsce bardzo mocno turystyczne i raczej nadaje się jako uzupełnienie dnia, a nie cel sam w sobie. Lago di Fedaia to kolejny klejnot Dolomitów, który warto odwiedzić podczas swojej wycieczki po włoskich jeziorach. Ten rozległy zbiornik leży u podnóża masywu Marmolada, królowej Dolomitów, i oferuje niesamowite widoki na okolice. Jezioro zostało sztucznie utworzone i zamknięte tamą, która służy celom hydroenergetycznym. W okolicy jeziora znajduje się wiele darmowych parkingów, na których można spokojnie zostawić samochód, nawet na noc. Aby dojechać na jezioro, warto wspiąć się na malowniczą Passo di Fedaia. Jest to przepiękna i rozległa przełęcz w Dolomitach, położona na wysokości 2057 metrów nad poziomem morza. Widoki, które stamtąd się rozpościerają, zapierają dech w piersiach, a serpentyny pozwalają na sprawdzenie samochodu. Charakterystyczną cechą Lago di Fedaia jest wielka zapora, która ciągnie się na całej szerokości doliny i mierzy 60 metrów wysokości. Z jej górnej części można podziwiać szczyt Monte Civetta, który wygląda jeszcze bardziej majestatycznie z tej perspektywy. Woda w jeziorze ma przepiękny niebieski kolor, ale niestety jest bardzo zimna. To z uwagi na to, że pochodzi z topniejącego lodowca Marmolada. Lago di Fedaia to fantastyczne miejsce startowe do wędrówek górskich. A jeśli nie jesteś miłośnikiem pieszych wycieczek, zawsze możesz po prostu usiąść nad brzegiem jeziora i delektować się jego pięknem. Podsumowując, włoskie jeziora to niezapomniane miejsca, które warto odwiedzić. Spacery wzdłuż brzegu oraz wycieczki na pobliskie szlaki to doskonała okazja do kontaktu z naturą i relaksu. To właśnie tutaj, w otoczeniu malowniczych krajobrazów, można poczuć spokój i zregenerować siły. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu, widzimy się w kolejnym i pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao!